tym materiale zapoznasz się z opcjami przechodzenia systemu na zasilanie gazowe i na benzynę dostępnymi w programie KME Nevo Sky. Opcje są dostępne w zakładce Konfiguracja, Przełączanie lub skrót klawiszowy Ctrl F8. Jeżeli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Pierwszym z parametrów, które omówimy w tym odcinku, jest temperatura przełączenia. System przełączy się na zasilanie gazem dopiero, gdy reduktor osiągnie zadaną temperaturę. Zalecamy używanie domyślnej wartości 35 stopni Celsjusza. Większa wartość wydłuży czas oczekiwania na przełączenie, ale zapewni stabilniejszą pracę silnika tuż po przełączeniu, w szczególności w okresie zimowym. Możliwy jest automatyczny dobór temperatury przełączenia w zależności od temperatury gazu w momencie uruchomienia silnika. Opcja Auto pozwoli to zmniejszyć czas oczekiwania na przełączenie w okresie zimowym oraz zapewnić stabilną pracę przez cały rok. Opcja ta automatycznie obniża temperaturę przełączenia w zależności od temperatury gazu poniżej 15 stopni Celsjusza. Pamiętaj, oczekiwanie na odpowiednią temperaturę sygnalizowane jest na panelu kierowcy poprzez mruganie diod poziomu gazu. Im większa temperatura, tym więcej diod będzie mrugać. Funkcję tę można wyłączyć w opcjach panelu kierowcy. Kolejnym parametrem są obroty przełączania. System gazowy przełączy się tylko wtedy, gdy obroty będą wyższe od ustawionych. Standardowo parametr ten ustawiony jest na 400 obrotów, tak aby system przełączył się na biegu jałowym. Istnieją jednak przypadki, gdy próba przełączenia na obrotach jałowych jest wyczuwalna. Należy wtedy ustawić wyższe obroty przełączenia. Obciążenie przełączenia. W tym przypadku obciążenie, przy którym nastąpi przełączenie, nie może być wyższe niż zadana wartość. Pozwala to na przełączanie na gaz tylko wtedy, gdy silnik nie jest obciążony przy spadku obciążenia, co w efekcie zapewni płynność przejścia na zasilanie gazowe. Opóźnienie przełączenia to minimalny czas, jaki musi upłynąć od uruchomienia samochodu do przełączenia systemu na zasilanie gazowe. Współczesne samochody potrafią dość długo pracować w trybie rozgrzewania, osiągania maksymalnej sprawności silnika i układu emisji spalin. W takich trybach praca na gazie jest niewskazana. Wtedy zalecamy wydłużenie czasu opóźnienia do 40-50 sekund, jednocześnie włączając tryb ciepły start. Otwórz zawór wcześniej o. Opcja zapewnia ustabilizowanie się ciśnienia w przewodach gazowych przed rozpoczęciem podawania gazu do silnika, co gwarantuje stabilność pracy całego systemu. Standardowy czas to 2 sekundy. Przełączenie cylindrów. Pozwala wprowadzić opóźnienie przejścia na gaz kolejnych cylindrów. Ustawiając wartość 0, wszystkie cylindry przełączą się na gaz jednocześnie. Zalecamy ustawienie tej wartości w przedziale od 0,2 do 0,5 sekundy. Nakładanie faz benzyna-gaz. Pozwala na jednoczesną pracę wtryskiwaczy benzynowych i gazowych w trakcie przełączania. Opcja znacząco zwiększa płynność przełączania, gdy wężyki doprowadzające gaz wtryskiwacza do kolektora dolotowego są długie. Pamiętaj, nakładanie faz działa różnie dla systemu wtrysku pośredniego i bezpośredniego. We wtrysku pośrednim należy wybrać ilość cykli, w trakcie których ma jednocześnie podawana być benzyna oraz gaz. Czas to długość impulsu otwarcia wtryskiwaczy gazowych. We wtrysku bezpośrednim należy ustawić początkowy udział dodawania benzyny oraz wartość, o jaką wtrysk benzyny będzie pomniejszany w kolejnych cyklach. Możliwe jest również ustawienie mechanizmu rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych. Zapewnia on stabilność otwierania się wtryskiwaczy w niskich temperaturach. Mechanizm aktywuje się, gdy temperatura reduktora w momencie odpalenia silnika jest poniżej zadanej wartości. Mechanizm nie wymaga żadnych dodatkowych elementów. Funkcja ciepły start pozwala na natychmiastowe przełączenie na gaz po uruchomieniu silnika z pominięciem warunków obrotów
obciążenia, opóźnienia przełączenia oraz opóźnienia otwarcia zaworu gazowego. Możliwe jest opóźnienie zadziałania mechanizmu ciepły start przy pomocy parametru opóźnienie aktywacji. Pamiętaj, jest to również opóźnienie dla funkcji start-stop. W oknie przełączanie możliwa jest również konfiguracja przełączania systemu na zasilanie benzyną. Pamiętaj, system gazowy bezwzględnie przełączy się na benzynę, gdy ciśnienie gazu spadnie poniżej danej wartości. Może to wskazywać na pusty zbiornik gazu, niewydajny reduktor bądź usterkę systemu gazowego. Użytkownik w takiej sytuacji zostanie powiadomiony sygnalizacją na panelu kierowcy. Możliwe jest ustawienie opóźnienia zadziałania tego mechanizmu. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub gdy odczuwalne jest mocne szarpnięcie, należy zmniejszyć ten czas, a gdy nie przynosi to efektów, należy zwiększyć ciśnienie minimalne, np. do wartości 0,8 bara. Parametr sekwencyjne przełączanie cylindrów. Wprowadza opóźnienie przełączania cylindrów na benzynę, co sprawia, że przejście jest bardziej płynne. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że wszystkie cylindry przejdą na benzynę w tym samym momencie. Dla systemu Direct znajdziesz dodatkowe opcje dotyczące przełączania dla EZP emulatora zaworu pompy. Stan zaworu pompy pokazuje, czy aktualnie pompa wysokiego ciśnienia jest włączona, czy nie. Wyłączone oznacza, że pompa jest odcięta, czyli emulator EZP jest aktywny. Włączone oznacza, że pompa działa normalnie, czyli emulator EZP jest nieaktywny. Korekta na przełączenie dla EZP. Mechanizm zrealizowany przy użyciu korekty uniwersalnej 1. Samochody wyregulowane z EZP będą miały zbyt bogatą mieszankę po przełączeniu na gaz, dopóki ciśnienie listwy nie opadnie do niskich wartości. Korekta ta pozwala skrócić czas pracy dla wysokich wartości ciśnienia benzyny. Aby przejść do ustawień korekty dla EZP, należy kliknąć na opis Korekta na przełączenie dla EZP lub wybrać zakładkę Kalibracja, a następnie Korekty lub wcisnąć F12. Korekta na przełączanie dla EZP jest specjalnym trybem korekty uniwersalnej 1 dostosowanej w celu ułatwienia dobrania wartości korekcji na przełączenie paliw z EZP. Aby ją włączyć, należy w menu Funkcjonalność wybrać opcję Korekta na przełączenie dla EZP. Pamiętaj, włączając korektę na przełączanie dla EZP, program automatycznie przełączy się na stronę korekty uniwersalnej 1, ustawiając wartości domyślne. Wartości korekty i zalecenia kalibracyjne. Punkt pierwszy nie może być zmieniony. Korekta zawsze 0%. Punkt drugi może być przemieszczany tylko w poziomie. Korekta dla niego zawsze będzie wynosić 0%. Należy tak dobrać jego położenie, aby wartość ciśnienia, wejście analogowe 1 podczas pracy na gazie z aktywnym EZP była zawsze poniżej tego punktu. Punkt trzeci. Należy dobrać doświadczalnie obserwując korektę OBD i dawki benzyny podczas przełączania. Zaleca się początkowe umiejscowienie tego punktu na poziomie ciśnienia listwy na biegu jałowym na benzynie, a następnie doregulowanie wartości korekty dla danego samochodu. Punkt czwarty będzie domyślnie przyjmował taką samą wartość korekty jak punkt trzeci. Istnieje możliwość przesunięcia ostatniego punktu poniżej punktu trzeciego w celu zastosowania agresywniejszej korekty dla wyższych wartości ciśnienia benzyny. Nie można dodawać ani usuwać punktów. Nie można zastosować korekty dodatniej. Pamiętaj, jeżeli w sterownikach Direct aktywne będzie EZP, a korekta dla EZP nie będzie aktywowana, to system ekspercki Sky wygeneruje stosowne ostrzeżenie. Analogiczne ostrzeżenie pojawi się, gdy korekta będzie aktywna, a EZP wyłączone. Przełączanie na benzynę, odbudowa ciśnienia wysokiego. Samochody z EZP podczas pracy na gazie mają niskie ciśnienie benzyny. W momencie powrotu na zasilanie benzynowe, koniec gazu, autopowrót, na żądanie użytkownika może dochodzić do znacznych szarpnięć lub błędów ciśnienia. Aby temu zapobiec, należy przed przełączeniem na benzynę odbudować wysokie ciśnienie benzyny. Poniższe ustawienia pozwalają na wcześniejsze aktywowanie pompy benzyny.
Próg ciśnienia gazu. Ustawiona wartość będzie sumowana z parametrem ciśnienie minimalne. Jeżeli ciśnienie gazu spadnie poniżej tej sumy, to automatycznie w samochodzie zostanie załączona pompa wysokiego ciśnienia benzyny. Współczynnik odbudowy. Odbudowa ciśnienia wysokiego może się nie udać, jeżeli sterownik benzynowy będzie uważał, że ma obecnie takie ciśnienie, jakiego oczekuje. Aby skutecznie odbudować ciśnienie, należy zaniżyć wartość emulacji, tak aby sterownik benzynowy, stwierdzając spadek ciśnienia, zaczął agresywniej sterować pompą w celu odbudowy ciśnienia benzyny. Ten parametr pozwala określić, o ile procent zaniżyć wartość emulacji. Pamiętaj, ten parametr jest używany zarówno przy przełączeniu spowodowanym końcem gazu, autopowrotem, jak i żądaniem użytkownika. Maksymalny czas odbudowy. Parametr wykorzystywany przy przełączaniu na benzynę w chwili aktywacji funkcji autopowrotu lub po wciśnięciu panelu przez użytkownika. W chwili rozpoczęcia procedury przełączania aktywowana zostanie pompa wysokiego ciśnienia, a przełączanie zostanie opóźnione do chwili osiągnięcia przez samochód ciśnienia wysokiego równego ciśnieniu emulowanemu. To opóźnienie nie będzie nigdy dłuższe niż parametr maksymalny czas odbudowy. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy Ci o mechanizmach przełączania na benzynę z automatycznym powrotem na gaz. Zakładka Konfiguracja autopowrót. Pozdrawiamy, Zespół Akademii KME.